Idźmy dalej, bo wiem, że czas nas goni. Powiedz mi trochę o hipnoterapii, bo nie mam tutaj za dużo doświadczeń. Raczej to, co się kiedyś tam, wiesz, ten wahadełko i powiedz mi tak od kuchni, jak to Jak to wygląda, tak wygląda od kuchni? prawdziwie. Wiesz co, to zawsze trzeba tłumaczyć, bo my mamy wizję hipnozy tej telewizyjnej, którą my widzimy. Jest to hipnoza sceniczna, która w ogóle nie wygląda tak, jak my widzimy ją w telewizji, bo te osoby niby przypadkiem wyciągane z publiczności, one są już dużo wcześniej testowane, bo każdy człowiek ma inną podatność na trans. One są już przed tymi nagraniami wprowadzone w trans i one w tym transie siedzą na tej publiczności i później są wywoływane i hipnotyzer mówi 1, 2, 3, śpisz? I on śpi. A później mu mówi gdakasz jak kura i on chodzi i gdaka jak kura, ale to jest hipnoza sceniczna. To z hipnoterapią poza transem hipnotycznym nie ma za wiele wspólnego. Jeśli chodzi o hipnoterapię, w fazach snu alfa i teta my wszystko słyszymy, wszystko wiemy, co się wokół nas dzieje, ale jesteśmy bardziej podatni na sugestie, czyli nasza podświadomość zaczyna wyłapywać niektóre rzeczy. Co więcej, można się z nią komunikować i będzie ci odpowiadała na pytania tak albo nie. Za pomocą ruchów, na przykład palców, których na poziomie świadomym nie jesteś w stanie powtórzyć. Bo te palce na przykład tak jakoś zaczynają drgać, jakby je ktoś palcem poraził i za każdym razem drga tak samo, a nie ma szans, żebyś świadomie to zrobił. Więc można się z nią Okej. komunikować i bardzo fajnie rozwiązywać swoje problemy. Chociaż ja myślę, że pod jednym względem nie pasuje do hipnoterapeutów, bo ja uważam, że hipnoza robi zajebistą robotę i można mieć szybciej odczuwalne efekty niż na terapii, ale ja osobiście uważam, że fajnie to łączyć, bo fajnie wychodzić z tego gówna, ale warto też wiedzieć, jak się tam trafiło. Więc ja to lubię łączyć bardzo ze sobą. Różnie jest w hipnoterapii. Wiesz, czasami jest tak, że przychodzi osoba, pogadamy i faktycznie to, co ona mówi, to tak jest. Wiesz, wchodzi jak w masło, od razu się czuje lepiej. Parę dni mija, ona ci pisze, że zajebiście, nie? Że się czuje super. Ja pracuję taką metodą, gdzie najczęściej, gdzie zmiany się integrują przez 4 tygodnie, żeby nie było takiej terapii szokowej. No i one faktycznie zachwycone wchodzi po paru sesjach, ale są takie osoby, które przychodzą, mówią ci, z czym mają problem i nie wchodzi, albo wchodzi bardzo lekko. No to wtedy podchodzimy do drugiej strony, czyli gadamy. Całe spotkanie rozmawiamy. I wiesz, co się pojawia? Ten magiczny moment, gdzie pojawia się płacz, histeria i prawdziwy powód. Bo no niestety i te osoby na ogół wiedzą, gdzie jest ten powód. Tylko nie chcą o nim mówić i czasami ta droga jest trochę dłuższa, bo ciosamy wierzchołek góry lodowej, a większość jest pod powierzchnią. Ale tak czy siak nie zmienia to faktu, że w krótkim czasie można emocjonalnie choćby, bo ja najczęściej pracuję z ludźmi z racji też tego profilu, który prowadzę, którzy mają problemy emocjonalne po prostu, którzy gdzieś nie umieją unieść swoich emocji, nie umieją sobie radzić, jest masa DDA i współuzależnionych, więc pracujemy w tej sferze emocjonalnej, bardzo szybko idzie poprawić komfort życia. Można pracować z wagą, z językami, to jest w ogóle zarąbista rzecz z językami, że w hipnozie jesteś w stanie wyciągnąć do tej pamięci, której używasz, do tej pamięci świadomej, słowa, które kiedykolwiek słyszałeś i je zapomniałeś. Nie możesz je powyciągać, więc dużo rzeczy można robić w hipnozie, ale ja nie lubię się babrać w języki, ja nie... Robię to czasami, jak mnie ktoś poprosi. Jeszcze odchudzanie to okej, bo wiem, że ludzie się źle czują z tym emocjonalnie. Ale na przykład, no nie wiem, niektórzy przychodzą aktorzy, którzy chcą poprawiać dykcję, nie wiem, swoją grę aktorską, bo takie rzeczy też idzie robić. Manualne zdolności podciągać, alergię leczyć idzie. To ja tego nie lubię robić, ale lubię, jak po spotkaniach ze mną ludzie zaczynają żyć. Czyli zupełnie nowe takie pokłady medycyny, o której się nie mówi Wiesz w co, u nas zasadzie. to Znaczy jest, medycyny. u nas jest to wsadzane między wróżbiarstwo, białą magię Tak, i tak. szeptuchę, ale na przykład w Stanach
jest to normalnie uznawane za dziedzinę medycyny. W krajach skandynawskich, w szpitalach psychiatrycznych normalnie praktykuje się hipnozę. W krajach zachodnich na przykład funkcjonuje coś takiego jak anestezjologia za pomocą hipnozy, czyli osoby, które nie mogą dostać znieczulenia, bo są na przykład uczulone, są po prostu wprowadzane w tak głęboki stan hipnozy, że się je operuje pod wpływem hipnozy. I czasami piszą, a co jak ja w to nie wierzę, czy to pomoże? Pomoże, bo tu nie ma nic wspólnego z wiarą, nie ma nic wspólnego z magią, ani z jakimiś cudami, bo to jest tylko i wyłącznie nauka. Badania są prowadzone pod wpływem EEG, jak mózg pracuje, co się z człowiekiem dzieje. Ale w ogóle nie trzeba mieć badań, bo wiesz, co jest najfajniejsza rzecz? Dużo ludzi nosi teraz smartwatche, nie? I jak pracują ze mną w hipnozie, one wszystko słyszą, wszystko pamiętają, nie? I wydaje im się, że w żadnym transie nie byli czasami, bo jak są takie osoby mocno kontrolujące, to one dokładnie tego słuchają, co ja tam do nich mówię, a później mi wysyłają print screeny, mi pokazują, patrz Ewa, mój zegarek pokazał, że przez tą godzinę, co żeśmy pracowali, ja miałam dżemkę. No bo tak się tętno i puls obniża, że faktycznie smartwatche Okej. odnotowują to jako dżemkę, nie? W tym momencie. Więc tutaj nie ma nic wspólnego z magią, jest to neurologia, neurolingwistyka, no i trochę fizyki kwantowej też. Okej, to jest fascynujące. Wiesz, to jedno teraz mi się przypomniało, tylko takie doświadczenie. Wiem, że już jest A mi się godzina nie nam spieszy. minęła w ogóle, jak na pstryknięcie palcem, ale przypomniało mi się, jak moja dobra znajoma, z którą lubię na takie tematy rozmawiać, powiedziała mi, że była u hipnoterapeuty i też ciekawa była, co z tego wyjdzie, ale miała problemy z kompulsywnymi zachowaniami a propos jedzenia Mhm. słodyczy. I po wprowadzeniu w ten stan sama jakby zadała, jakby przy zadawaniu jeszcze pytań konkretnych, doszła do tego, że gdzieś tam cofając się do dzieciństwa, Czyli tak regresję miała. prawdziwie wytłumaczyła sobie, że tak naprawdę przypomniała sobie, że jej mama, która miała też swoje Mhm. problemy, też była osobą pogubioną, w momentach, kiedy trzeba było powiedzieć, że cię kocham, Dała to dawała jej cukier. słodycze. I tak naprawdę, bo ona miała wiecznie wyrzuty sumienia do siebie, że z nią jest coś nie tak, bo jest typem bardzo Mhm. sportowym i ciągle spieprzę te swoje rezultaty, ciągle zaczynam od nowa, co jakiś czas muszę po prostu nawrzucać w siebie Tak. czegoś tam. A tak naprawdę po tym takim faktycznym uświadomieniu sobie i uwierzeniu, że to nie moja Bo wina, że to, to taka mhm. eureka, zupełnie Bo to jest to, dużo co łatwiej sobie z tym ona miała radzić. robione, to jest regresja do przeszłości. Cofamy się do jakiegoś doświadczenia i patrzymy na nie oczami osoby dorosłej, po to, żeby je zrozumieć i wtedy jest nam dużo łatwiej, czyli zakłócenia ze spektrum patrzenia usuwamy. Są różne metody. Jest też fajna metoda, która pracuje z pozytywnymi intencjami, które generują nasze zachowania. I ci powiem, te pozytywne intencje potrafią być wręcz niesamowite, bo na przykład sytuacja dziewczyny, która dusiła się dymem papierosowym, dosłownie dusiła za każdym razem, gdy ktoś koło niej zapalił. Nawet mogła być w ogródku piwnym, ale się dusiła. I szukając tej pozytywnej intencji, tego, co to sprowokowało, okazało się, że jako mała dziewczynka gdzieś tam była, wiesz, jak impreza lat 90., czyli starzy piją, jarają, dzieci do 5 rana latają. No i te dzieci nie bardzo się nią chciały bawić. I ona tam siedziała między tymi dorosłymi i zakrztusiła się dymem papierosowym. I te dzieci przyleciały, zaopiekowały się nią i zaczęły się z nią bawić. I to wystarczyło, żeby ona przez następne 20 lat udusiła się dymem papierosowym. Nie? Bo jej mózg stwierdził, że to ma dla niej pozytywne skutki. Nasza podświadomość w ogóle nie ma czegoś, nie rozróżnia, co jest dobre, a co jest złe. Dla niej algorytm ma działać prawidłowo. I jeśli, załóżmy, chłopczyk chowany w przemocowej rodzinie wchodzi w związek i zaczyna naparzać swoją żonę, to dla podświadomość nie widzi tego jako coś złego, tylko algorytm działa prawidłowo.